Tutaj naukowy cytat był na dzień dobry, żeby o tej jednostce chorobowej, proszę szanownych kolegów i koleżanek, porozmawiać. Koleżanek Anna Wojton, właśnie. aktorka, Dzień Kamil dobry. Pawelski, czy nasz ekskluzywny menel, bloger i autor słynnego bloga, oraz Tomek Łysakowski, trener biznesu. Wszystko znani państwu goście, którzy u nas bywają, bo wiedzą, co mówią. Tomasz, wyobraźcie sobie taką sytuację. No, ktoś jest wychowany w duchu macho, prawda? Po czym poznaje kobietę, której rodzice zadbali o to, żeby znała swoją własną wartość, żeby brała sprawy w swoje ręce. I to zderzenie tych dwojga, jak się w sobie zakochają, Problem jest Nieszczęście taki, że oni gotowe. się Crash test. Ale właśnie chodzi o to, że oni się w sobie zakochają. Gdyż z różnych innych badań wynika, że jeżeli kobieta ma do wyboru właśnie macho albo wymoczka, to zgadnijmy, jakiego partnera seksualnego wybiera. Nieprawda, że macho. Ale mówię- Obrażam się i wychodzę. No ale Macho wybierze? takie są niestety realia. Jak Słuchajcie. się bada, jak się nawet bada, co te kobiety na tych różnych Tinderach i innych aplikacjach wybierają, to niestety ten mężczyzna im bardziej postawny, im bardziej ma takie, jakby pokazuje, że ma dużo testosteronu, a testosteron wiąże się z agresją, wiąże się z tym byciem trochę nieprzyjemnym wobec innych, to nagle jest częściej No tak, wybierany. tylko że to się kompletnie w życiu nie sprawdza potem. Niestety, taka jest prawda. Wiesz co, Ania? Nie sprawdza się absolutnie. Tak, dobra, rozwiń myśl, ja będę trzymać swoją. Nie, Rozwiń. no nie sprawdza się. Ja myślę, że oczywiście wiadomo, że męskość, siła podniecają kobiety i w jaki sposób no, chcą mieć takiego faceta. Natomiast uważam, że pewnego rodzaju kompilacja pewnych fajnych cech, na przykład macho, który jest romantyczny, albo taki twardziel, który ma na przykład jakieś takie cechy też, nie wiem, dobre serce. Myślę, że taka kompilacja bardziej kręci kobietę niż taka biała-czarna, bo to nie jest białe-czarne. To się wszystko musi wymieszać, żeby to miał jakikolwiek sens. Tutaj dotykamy ważnego problemu, dlatego że pamiętamy reklamę, która kilka tygodni temu się pojawiła w sieci, która pokazała właśnie negatywny element tej toksycznej męskości, wypunktowane na zasadzie, morał tej reklamy był bardzo dobry, z którym ja się zgadzam, natomiast ja kilka dni temu napisałem na swoim blogu na temat tej reklamy, trochę jakby nie zgadzając się z tym, w jakim sposób zostaliśmy tam przedstawieni, bo to, co powiedziałeś, że gdzieś romantyczny macho, no teraz proszę sobie wyobrazić, romantycznego macha, jeżeli my mamy teraz w przestrzeni publicznej opowiadamy o tym, że to są złe cechy, czyli bycie macho, bycie twardym i tak dalej, jest to negatywne, to jakby uważam, że to niczego dobrego nam nie stworzy. Warto jednak zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat pojęcie męskości się zmieniło. Mamy bardzo wiele przykładów mężczyzn, którzy są właśnie być może takim połączeniem romantycznego macho, nazwijmy to w ten sposób, i żeby to uwypuklać i pokazywać w opinii jakby dla społeczeństwa, że są tacy mężczyźni. Ale to ja się tu nie zgodzę do końca, bo mówimy o cechach osobowości. takich A one nie archetypowych są, cechach ale osobowości, one nie prawda? są, niestety, one nie są tak łatwo zmieniane nawet pod twoją kulturę. Co to znaczy macho? To znaczy, że na przykład mówimy o kimś, kto będzie miał niską ugodowość, tylko że ta osoba sprawi, że o swoją partnerkę w pewnym momencie będzie walczył, pokona innych samców, innych rywali, ale za parę lat on będzie tę partnerkę, brzydko właśnie, mówiąc, no maltretował. właśnie. To nie chodzi- To są jego cechy osobowości. On będzie romantyczny przez okres miłości romantycznej, który trwa do pół roku, a potem wyjdą te złe cechy. I wniosek z tego płynie taki, że absolutnie nigdy w życiu macho. Nigdy w życiu twardziel, będziemy macho do tego, i tak dalej. Nie, ale No, zastanówmy przychodzi się, faza poteoretyzujmy, bo życie pokazuje, że później jest ich na kopy. no zastanówmy się, jeżeli ten maczyzm został stwierdzony, uznany za jednostkę chorobową, no to jakie to są konsekwencje dla jego psychiki? Jakie to są konsekwencje dla jego dorosłego życia? To są fatalne konsekwencje. To są po prostu Właśnie. fatalne konsekwencje. Z takim facetem praktycznie rzecz biorąc nie da się żyć. Otóż Mało to. tego, ci faceci są, to mówimy o tych fatalnych cechach, o których panowie tutaj powiedzieli, ale ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bardzo istotnej. Ci mężczyźni nie pokazują uczuć. Oni nie pokazują uczuć. Oni są, mają zerową empatię. Anka, powiedz i mają, im, żeby opisali coś i mają, swoje tak, uczucia, i mają prawda? zerową tak zwaną inteligencję emocjonalną. Taka jest prawda. Ale Z jest nimi taki się po prostu- mężczyzna, którego każdy z nas kojarzy, który należy do tej kategorii, nazywa się Donald Trump. No i w tym momencie... Ojej, a co ty tam wiesz o Donaldzie Nie, Trumpie? ale to są jego wizerunek, ale to jest dobrze wizerunek Tomek tego powiedział. macho, który w tym Oczywiście. momencie I praktycznie jak on porwał zerowa za sobą empatia. tłumy. Tak. Straszny, seksistowskie teksty, masakra. O czym to świadczy? O jak jest jeszcze silny ten wizerunek. Jak on funkcjonuje Ale może on w nie do nas. końca jest takim macho. Słuchaj, biorąc pod uwagę kobiety, którymi się otacza, Ale- no coś one w nim widzą Nie, ale chyba, ja, prawda? Pieniądze. Właśnie, to Kasę, chciałem dokładnie pieniądze i powiedzieć. władzę. Władzę. Bo my troszeczkę o czymś innym rozmawiamy. Jak kobiety wybierają partnerów, to okazuje się, że kobiety mają kilka strategii. Inaczej wybierają partnera, z którym będą wychowywały dziecko, a inaczej partnera właśnie... Do przeżywania przygód. Tak, do przeżywania przygód.
przygód. I faktycznie ten macho to jest idealny partner do przeżywania przygód, ale niekoniecznie ta kobieta będzie chciała z niego mieć partnera do końca Tomek, życia. i tu pojawia A się co się problem, bo dzieje, ten jak- macho nagle ma ochotę później być partnerem na życie, No tylko właśnie, co okazuje się się wtedy być dzieje? niedostosowany. A jest I to jest niestabilny właśnie emocjonalnie. ten Później mamy wniosek stalking i inne dotyczący jakieś jednostki rzeczy. chorobowej, o której Przyszło mówi mi do Marzena. głowy, że dawnośmy się tak nie rozgrzali w rozmowie. No Słuchajcie, wyrywamy. My właśnie z Tomkiem nie musimy zadawać pytań, bo tu jest po prostu umowa na kolejny odcinek. Ale bezwzględnie. Bardzo chętnie. Absolutnie tak. Zdecydowanie. Anka, a my już mówimy precz z macho? No, Nie precz z precza. rozpędziłaś się, bo macho ma swoje zastanowiła. zalety. Dziękujemy wam za rozwiązanie. dzisiaj.